Unia Europejska dużymi krokami zbliża się do podpisania umowy z krajami Ameryki Południowej, takimi jak Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i chyba Argentyna, właśnie o eksporcie mięsa. I to... Mercier? Mercier. Właśnie to jest taka nazwa. Na pewno gdzieś już coś słyszeliście. To są potężne ilości mięsa, które zaleją całą Unię Europejską po to, aby mięso było tanie, aby zabić nasz przemysł. Ale i nas. Najważniejsze, co jest trzeba wspomnieć. Dzień dobry, zabieramy Was w podróż po naszym siedlisku. Dzień dobry. Tak, znaczy wielka podróż to nie będzie, bo akurat w tym momencie, jak widzicie, idziemy do królików, bo tutaj za mną się właśnie znajdują pozostałe traktory, które wymagają, żeby im dać jedzonko, ale dzisiejszy odcinek będzie raczej o tym, dlaczego warto zacząć hodowlę, królików, ponieważ czas ucieka, a dlaczego czas ucieka, już zaraz Wam wyjaśnimy, jakie mamy dla Was ciekawe informacje odnośnie hodowli mięsa, może samego mięsa i samych przepisów tych, co na górze nami rządzą i jakie mają dla nas pomysły. Ci, co na dole nami rządzą, tu bym chciał poprawić, ale tak, rządzą. Tak, ale rządzą. I Klaudia, i bardzo Cię proszę, nie gub pożywności. Dobrze, gadu do obiadu, a ja tutaj faktycznie gubię jedzenie. Ojejcie, no dobrze. Ci, co nas oglądają od jakiegoś czasu i śledzą, to wiedzą właśnie, że my mamy takie przestawne klatki, my nazywamy to traktorki dla królików, dzięki czemu utrzymujemy je na trawie. Przez sporą część roku, 4 miesiące ich życia są na trawie. Dokładnie. No, 3-4. Będziemy te traktorki opróżniać w tym sensie, że zabierzemy króliki do klatek, które mamy w takie miasteczko małe stworzone, w tym momencie, jak przyjdzie śnieg. Chociaż nie musielibyśmy tego robić, bo tłumaczyliśmy Wam w jednym z odcinków właśnie chyba króliki w zimie, jak je trzymać w takich traktorach. No jest to troszeczkę bardziej upierdliwe, wymaga więcej ganiania i wysiłku i myślę, że jednak dla królików bardziej chyba było komfortowo trzymać je w innych warunkach. Klaudia, dlaczego ten jeden królik ma taki czerwony nos? Czyżby pił całą noc? Dobrze, poczekaj, bo ja wzięłam, podniosłam. Dobrze, on nie jest czerwony. Ja może je przestawię teraz szybciutko. Popatrzcie, jak to wygląda w środku. One teraz będą panikować, bo my nigdy nie robimy z otwartą klapą. Widzicie? One sobie stają na tych drucikach i przejeżdżają w nowe miejsce. I widzicie, nic się nie dzieje, one są tego nauczone. Pierwszy tydzień, wiadomo, zawsze jest dla nich najgorszy, ale w tym momencie one już wiedzą całą procedurę, jak się odbywa. I najlepsze jest to, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że one dużo ziarna, jednak rozsypały. Natomiast tutaj nie ma z tym żadnego kłopotu, ponieważ my mamy kury. Jak widzicie, tutaj już Grażynka pierwsza przyszła i... To nie jest Grażynka, to jest Krystynka, jest tylko jedna Grażynka. No dobrze, więc to są czyścicielki. Bardzo warto właśnie, to jest taka podpowiedź, gdziekolwiek byście nie stawiali klatek, warto by było mieć kilka kurek, które coś jak się rozsypie, czy są takie przenośne, czy nie, bo zawsze się coś rozsypuje, to przyjdzie kurka i napełni żołądek. Tak. Ja jeszcze tutaj tą resztkę, co one mają, bo zawsze króliki pozostawią troszeczkę i niestety jeszcze sobie tam nakupkają, więc to zawsze
wysypiemy i nic się z tym nie dzieje, bo akurat kury zjedzą. A, wróćmy może do samego tytułu i tematu odcinka, dlaczego warto hodować właśnie króliki na mięso. Oczywiście tutaj zaznaczamy, jeżeli macie króliki takie domowe, no to myślę, że to nie będzie odcinek dedykowany dla Was. My tutaj chcieliśmy w tym odcinku wspomnieć, że warto hodować króliki na mięso, ponieważ jest to źródło zdrowego mięsa przede wszystkim. Ma bardzo dużo witamin z grupy B, B12, B6. Bardzo dobrze wpływa na układ nerwowy. Mięso królika również posiada fosfor, wapń, magnez, potas, więc i jest mięsem lekkostrawnym, więc dla dzieci, dla osób chorych, starszych, no dla osób starszych jest wskazany. Dobrze, bo ja tak To skaczę troszeczkę wszystko wiemy. tematami. Warto było wspomnieć o tym, że Unia Europejska dużymi krokami zbliża się do podpisania umowy z krajami Ameryki Południowej, takimi jak Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i chyba Argentyna, właśnie o eksporcie mięsa. I to Mercier? Mercier. Mercier. Właśnie to jest taka nazwa. Na pewno gdzieś już coś słyszeliście. To są potężne ilości mięsa, które zaleją całą Unię Europejską po to, aby mięso było tanie, aby zabić nasz przemysł ale i nas. Najważniejsze, co jest, trzeba wspomnieć, u nas trzeba pewne normy spełniać. Czy w hodowli trzody chlewnej, której generalnie zwierząt. Generalnie zwierząt. Bardzo dużo w całej norm Unii jest. Europejskiej mamy tyle obostrzeń, że to naprawdę aż przerastamy, dobra, formę naszą nad treścią. wyobraźnię. Tak. A natomiast będziemy sprowadzać mięso, które tam nie ma Żadnych norm. żadnych Albo norm. niewiele. Tak, wiecie co, no troszeczkę, jeżeli tak się wszyscy martwią naszym zdrowiem i nakładają I środowiskiem. i środowiskiem przepisy, a tutaj nagle coś takiego, więc to pozostawiamy Wam do myślenia, Przemyślenia. do przemyślenia tutaj. Zresztą nasi widzowie, śmiało mogę powiedzieć, doskonale sobie zdają sprawę, co to znaczy jakość produktów i jedzenia, jakimi się otaczają, także na pewno zdają sobie sprawę o dużej różnicy hodowania takiego wolno, ekstensywnego, a nie intensywnego. Tak, i dlatego mówimy, czas się kończy, żebyście Wy zaczęli, ponieważ uważamy, że hodowla królików jest łatwa. Jest i w szczególności dla osób, które może nie posiadają takich areałów jak my, mają małe ogródki i wyobraźcie sobie w takim traktorku, my akurat mamy w tym momencie tutaj 3 króliki, ale jeżeli byście mieli na przykład samicę, możecie śmiało do 6 samic mieć w takim traktorku i spokojnie nic im się nie będzie i urosną Wam piękne króliczki. Więc łatwość w hodowli, niski koszt. Tutaj też dobrze by było wspomnieć, że właśnie jak chcecie założyć im mieć własne mięsko, często to się borykacie, że tak trzeba, zależy właśnie jakie zwierzę. Jeżeli brojlerki, no to trzeba dużą jakąś klatkę albo gdzieś trzymać w jakimś pomieszczeniu gospodarczym, ogrzewanym załóżmy. Natomiast króliki, jeżeli chodzi o takie założenie całej tej hodowli, jest stosunkowo niedroga. Podstawowe potrzeby są naprawdę niskie. Tak, my mamy różne klatki, zaraz przejdziemy tam dalej, to Wam pokażemy, chociaż wiemy, że niektórzy trzymają na takich metalowych, takich siatkach. Żeby łatwiej utrzymać czystość po prostu. Nam się to nie za bardzo podoba. Nam się to nie podoba, ale nie krytykujemy, bo rozumiemy koncepcję. Dokładnie, więc to jest niski koszt założenia i wyobraźcie sobie, my tą hodowlę zaczęliśmy 4 lata temu chyba, tak? Dobrze mówię? 4 lata temu z 2 królikami tylko. Kupiono mi od sąsiada. Tylko, że były kotne. Od razu mówimy. 2 były kotne? Czy 2 były kotne. 2 były kotne. I później oczywiście z czasem my dokładaliśmy inną genetykę. Mamy już wiele innej genetyki i mieszamy. My jesteśmy zwolennikami mieszania. Oczywiście zawsze szukamy ras mięsnych, zdrowych, nieszczepionych, o ile to możliwe. Chociaż mamy króliki
króliki również zaszczepione. Tylko, że chciałam wspomnieć, że Samce, po co nie? roku czasu my mieliśmy chyba ich około 60, czy jak nie lepiej. W To ciągu są myszy, słuchajcie, to są jak myszki, jak szczurki. Tak, One się naprawdę szybko rozmnażają, są to ofiary, jak to się mówi, no nie, drapieżnik jest i ofiara. Czyli tak? Dobrze mówię? Klaudia, jest drapieżnik i ofiara, czyli tak. no i króliki są z tych drugich, więc one, żeby przetrwać i genetykę dalej puścić w świat, muszą bardzo szybko się rozmnażać. Więc jest to no naprawdę stosunkowo łatwy materiał. Tak, ale wyobraź sobie, no, w przeciągu roku czasu na przykład jesteście w stanie wyhodować sobie sporą ilość mięska do lodówki czy zamrażarki, zaczynając tylko, załóżmy, od jednej samicy i od jednego samca. W tym momencie macie tylko 2 klatki, Tak. samicę i samca. No nie, przepraszam, musicie mieć później na młode, no ale to już w czasie. I młode, w tym tak, i momencie młode trzeba rozdzielić rozbudujecie samce swoją z hodowlę. samicami. Co nie? To jest Tak. zawsze największy problem, że samiec nie może nigdy być samicą powyżej powiedzmy 2., 3. miesiąca życia najpóźniej. Ale myślę, że kochani, tutaj warto by było wspomnieć jeżeli jesteście zainteresowani, zrobimy dla Was odcinek, jakie są problemy w hodowli królików. W tym odcinku chcieliśmy Wam tylko raczej zaletach. naświetlić zrobić szkielet całej hodowli, z czym to się wiąże. I zachęcić. Naprawdę uważamy, że przede wszystkim w późniejszym uboju, w rozbiorze jest to wszystko stosunkowo łatwe, nie potrzeba specjalistycznych narzędzi, jest króliczek, jest mały, nie musicie go również ubijać zaraz do zamrażarki, bo on może sobie jakiś czas tam przecież z Wami normalnie w klatce siedzieć i jakby oszczędzacie miejsce. No jest to takie mięso na teraz, czyli nie wiem, potrzebujecie zjeść obiad jutro, no to dzisiaj ubijacie, jutro jecie, co nie? Tak. One nie rosną bardzo szybko, tu nie ma tak jak w brojlerach, że już nie można przeciągnąć ich tygodnia czy 2, bo będą za duże. Poza tym pasze są znacznie łatwiejsze. Jak wiecie, my dajemy jęczmień, pszenicę oraz owiec. Owiec dużo, jęczmień bardzo dużo, pszenicy troszeczkę i dodatkowo na taki 50 czy 60 kilogramowy, to już mówiłem wielokrotnie, 60-kilogramową paszę dodajemy pół woreczka, w tym momencie akurat firmy Biofit. Wyobraźcie sobie, firma Biofit również produkuje teraz karmę dla królików, zresztą nie tylko, ale na razie mówimy o niej. Bardzo ładnie pachnie, króliki bardzo ją lubią pobierać. To, co właśnie widzicie, to jest ten pelet od nich. Będąc tutaj, jak Marcin już wspomniał, właśnie o pokarmie dla króliczków, nie musicie tego stosować. Możecie na przykład króliki hodować tylko i wyłącznie na trawie. Tak, na trawie, na gałązkach jeżyn, malin, na listkach świeżych brzus. Możecie wszystko tylko co zielone. I wyłącznie na tym. One i zjedzą i Natomiast- buraka, i zieleninę, tylko trzeba je odpowiednio Tak. wcześniej do mokrego jedzenia przyzwyczaić. Ale nie o tym chciałam wspomnieć. Natomiast to mięso będzie troszeczkę inne. Będzie chudsze, królik będzie rósł dłużej, więc będzie to mięso takie bardziej wybiegane i może być troszeczkę twardsze. I tutaj tłuszczu możecie nie uświadczyć. Na przykład dlatego my królikom dodajemy, jak widzicie tutaj jest jęczmień, Mówiłem owies, właśnie. a mówiłeś, tak, i pelet. Ponieważ, pszenica. tak, i my widzimy tutaj znaczną różnicę. Jak tuszkę rozkrajam, to w okolicach nadnerczy jest bardzo dużo tłuszczu. I właśnie, będąc tutaj przy temacie właśnie tłuszczu, zobaczcie, od króliczków nie tyle, co macie samo mięso, macie również tłuszcz. Jeżeli go nie konsumujecie, możecie to przerobić, ten tłuszcz, i zrobić z niego chociażby krem albo i mydło. 2, macie skórki. Przepraszam, że się odezwę, ale trzeba być naprawdę niepoważnym, żeby nie zjeść tej drobiny tłuszczu, która tam jest, kochani, gdzieś jako w sosie na przykład od królika, bo ten tłuszcz przenosi smak i tak, ale jeżeli jest znacznie ktoś ma lepszy. problemy na przykład z wątrobą i nie może w tym momencie jakiegoś tłuszczu, Ja myślę, że tłuszcz może zjeść, tylko niech nie zapycha ziemniakiem czy ale już kromką chleba. Proporcje trzeba zachować na talerzu. No to już nie będziemy to wynikać. Tak, nie wchodzimy w dietę. Talerz. Tak, ja mówię tylko, po samym królikiem, poza mięsem, co my jeszcze mamy. Oprócz kiedyś
I to nie było tematem tabu. Normalnie się sprzedawało łapki, teraz już się nie sprzedaje łapek króliczych. Nie wiem, czy to było jako talizman Na szczęście. na szczęście. Dobrze, ale tak o, mamy futerka. I dobrze, tutaj jeszcze wspomnę, że futerka fajnie mieć z królików zimowych, ponieważ to futro jest gęstsze, ta skóra jest mocniejsza i jeżeli będziecie ją wyprawiać w późniejszym czasie, nie będzie się tak rwała, więc to będzie lepsze. Przy uboju królika macie również resztki. Na przykład no, my mamy 3 psy, więc te łapki, które wszystkie pozostają, to głowy, to pieski dostają. U nas się nic nie marnuje. Tak, żołądki i jelita dostają kurki i uwielbiają je. I jednym w sumie też z głównych elementów poza mięsem macie co? Obornik. Słuchajcie, obornik króliczy, nie powiem, że jest the best, że jest najlepszy, ale obornik króliczy możecie cały rok dawać na swoje grządki. My jeszcze tego nie mamy, ale daję pod każde ozdobne jakieś krzewy, róże, które dostałam od Dominiki, dziękuję, przyjęły się. Wszystko dajemy właśnie tam, gdzie możemy na nasze wały, budujemy ściółkę. Obornik, słuchajcie, bez tego nic nie urośnie. Możecie bawić się kompostami, ja uważam, że to jest bardzo dobre, natomiast obornik jest niezastąpiony i w szczególności króliczy jest zimnym, więc możecie go zawsze dawać. Najlepiej tak, bez kompostowania po prostu możecie wrzucić na grządkę. No, jakbyście chcieli teraz dać w okresie zimowym, to dobrze by było go przykryć kartonem, żeby jednak te wszystkie właściwości nie ulatniały się w powietrze. Natomiast jeżeli dajecie go wiosną albo w ciągu roku, to on dobrze nawet może go troszeczkę przekopać z ziemią, którą po prostu gdzie tam macie dookoła jakieś rośliny i po prostu no, wziąć i w ten sposób dać. Momencik, ja tylko to przestawię. Dobrze, więc przeszliśmy do tematu, co oprócz mięska macie z królika. Prawda? Już wspomnieliśmy o tym, że jest źródłem zdrowego mięsa, co go macie i łatwością. Muszę tu wykręcić, wiesz, bo chcę, żeby one do góry teraz jechały. No. Czy tutaj jest jakiś pagórek? Dobra, chyba będzie ok. O, już kury czyszczą. No właśnie. Bardzo się przyzwyczaiły, powiem wam, te kurki, jak wykapowały się, one już na odgłos tych rozkręcanych kółek przylatują, bo wiedzą, że będzie jedzonko. No i tak to się wszystko wykorzystuje, my nie karmimy wtedy myszy, kury wszystko zjedzą i dadzą jajka. Jajek mamy już coraz więcej, natomiast ciągle nie jest aż tak dobrze, jakbyśmy sobie życzyli. Ja mam teraz słomę, chociaż no, słomę dajemy rzadko. Rzadko im dajemy, ale też dostają. A w szczególności te, powiem wam, króliki, które w ogóle są na trawie, one nie są takie aż chętne do słomy, ani do siana. One, o widzicie, jeszcze trochę tutaj resztka taka mała została, ale one pierwsze co robią, jak przestawiacie je, trawa i nie bójcie się teraz, bo może być, co niektórzy mogą mieć takie że wzdęcia, czy królik właśnie nie rozchoruje się po tym. Musicie w miarę stopniowo podawać, zapoznawać królika właśnie z różnymi właśnie takimi świeżymi rzeczami. Mokrym. Jak gałązki wierzby. Trawa, tak dobre, samo, trawa. Bo wierzba zawiera salicynę. Trawa, różne na przykład owocowe, to one uwielbiają. Dlatego trawę nie obawiajcie się i tak jak teraz, zobaczcie, ona jest, no to ona nie jest taka ta świeża już trawa. Jest ona ugnieciona, udeptana. Spójrzcie, tutaj nawet jeszcze jest, no mokra jest, jeszcze jest rosa na tym. Nic się królikom nie stanie. Dobrze, przejdźmy w tym momencie teraz do tamtego miasteczka, a przy okazji mam taką ciekawostkę, powiem. Bo znajomy bierze od nas króliczki od czasu do czasu, bo też ma małe dziecko i ma takie urządzenie, miernik do stężenia chyba azotanów wszelakich. Tak, chyba tak. Coś takiego właśnie w mięsie. Ostatnimi czasy takie modne się były, że się wbija i
No, nie jest to tanie urządzenie, bo to chyba z 1500 zł kosztuje. Dokładnie. Ale właśnie mierzy ilości azotanów czy azotynów. Wiecie, Azotynów tutaj nas chyba. nie łapcie za słowo, nie znamy się tak bardzo w mięsie. No i powiedział... Dokładnie, wcześniej w supermarkecie zaopatrzył się w takie mięsko, z przeświadczeniem, że będzie jakieś normy spełniało. Niestety nie. Tak, i do norm to było daleko. Daleko, słuchajcie, wszystkie normy były, skala tam była na czerwono tych wszystkich, jak to nie zatruć, tylko tych stężenia azotanów. Po prostu był przerażony, jak to zobaczył. Zaczął szukać. I przyjechał właśnie do nas któregoś razu i nie powiedział nam o tym. Dopiero później się o tym dowiedzieliśmy. I mówi, Klaudia, po prostu rewelacja. Sporo poniżej norm. My nie mamy swoich zbóż, my kupujemy zboża, więc też się liczymy z tym, że dodajemy troszeczkę jednak granulatu, więc to też trzeba zauważyć. Też, mało, jesteśmy ale świadomi tego, że to na pewno nie będzie takie czyste, ekologiczne, jakbym tylko na trawie miała. Tak, albo z tym bio jakimś tym granulatem tak, czy jeśli taki jest w ogóle. No już dobrze, przechodzimy do meritum. Stężenie nasze po prostu było... delikatnie coś pokazało, że coś jest, ale to nawet, on powiedział, to w skali nawet się nie mieściło takie, żeby bardzo po nisko, prostu... Żeby zwrócić na to uwagę, że jest coś za... Tak. A on mówi, był zachwycony. I my też wtedy i my tak odetchnęliśmy z ulgą. Też chcemy, żeby, bo w większości to dla siebie hodujemy, żeby jeść jak najzdrowiej, prawda? Tutaj na pewno bardzo dużo robi to, że właśnie zawsze dostają dużo siana. Królikom nigdy nie może brakować suchego siana, bo to jest ich zdrowie. Tak. Ja, Klaudia, bym tak nie rozkładał, dałbym im na kubkę, niech sobie jedzą, rozumiesz? One i tak to rozgrzebią. Troszeczkę jakoby ściółkę dałam, wiesz, bo one mają mnóstwo tutaj siana, więc... Ale jeszcze tym 16 trzeba dać. Wiesz co, bo ja nie chcę za dużo dawać, bo ja bym chciała tutaj przemienić. Ci, co nas znają, to rozpoznają tutaj to nasze miasteczko. W tym momencie jest raz, dwa, trzy klatki. I 4 tam na górze? Ale tam na górze tam mamy nioskę, to się nie liczy. Mamy 3 klatki puste i spójrzcie, to są klatki, które bardzo fajne są, jak już jest mama wykocona, czyli samica już się wykociła. Muszę dać jaśniej. Tak to wygląda. Jak się wykoci i te króliczki nie są takie malutkie, to nie są oseskie. One przynajmniej mają z miesiąc czasu, tak minimalnie albo i 2. I w tym momencie możecie je tutaj przełożyć. Mają tutaj maluchy schronienie, że od spodu ewentualnie nic im nie wieje. Ja to muszę wybiałkować. Ja Wam pokazuję w tym momencie, że tu jest pusta klatka i trzeba jeszcze wybiałkować. Tu się chowają, a to są szczebelki, które mają najlepszą średnicę czy szerokość rozstaw. Ponieważ Marcin robił wcześniej, odwróci się zaraz i pokażę Wam klatkę, ponieważ Marcin, pamiętacie, nie wiem, czy takich pierwszych odcinków, co on sam to skonstruował, nie mając zielonego pojęcia wcześniej o hodowli królików i to zrobił. I to wyszło mu rewelacyjnie. Tylko niestety posłuchaliśmy się może na sam koniec złego doradcy, jeżeli chodziło o rozstaw. I wszystko zmieniliśmy, co było dobre. Wszystko zmienił i tutaj jest to za wąskie. A dlaczego mówimy, że to jest za wąskie? Ponieważ te odchody, te kuleczki, które króliki produkują, niestety blokują to i w tym momencie tutaj wszystko pozostaje i musicie to jest ciapa. I mocz pewnie spływa, ale tak naprawdę, ponieważ kuleczki nie spływają, one mieszają się z sianem, robi się ciapa, mocz też do nich dołącza i taka jest, jest to wszystko do poprawy. Dokładnie, więc to jest do Także nie słuchajcie się doradców, bo wielu ludziom z racji tego, że mają króliki, wydaje im się, że jakby wiedzą już wszystko, ale zawsze zachowajcie jakąś dozę własnego zdrowego rozsądku. Jak wydaje Wam się, że zrobicie to inaczej, lepiej, może warto siebie czasami posłuchać. Dokładnie. Tutaj pamiętasz może, jaki był odstęp? Ja nie pamiętam, ja myślę, że to tak powyżej centymetra, sporo powyżej centymetra, może z 1,5 nawet do 2 centymetrów. Słuchajcie, weźcie kubkę królika i będziecie wiedzieć. Dokładnie. Mniej więcej tak jak kupa królika. Tak. Właśnie mi się oberwało, że było nisko. Królik, a Ty co? Ups!
No hopsa, macie smakołyki. Warto króliczki zawsze pogłaskać. Jak dajemy im jedzonko, chwilkę jakiegoś takiego, żeby się nas nie bały. Pomaga to przede wszystkim później przy sprawach ubojowych. Bierzemy je do ręki. No, niektóre panikują, bo nie zawsze mamy czasu. Myśmy też o tym mówili, ale dobrze jest tak właśnie jakby zaznajomić się z naszymi rękami. One wtedy do ostatniej sekundy życia nie okazują stresu. No chodź maluchu, przyjdziesz do mnie? Chodź. Nie, to już tak chyba to nie chodź. będzie. Tylko, że jeszcze mam szarą bluzę i ty szary, to... Nie. Ho. Nie ma co go tutaj męczyć. Nie, Klaudia. Nie? No, to nie, kolego. My je głaskamy, Klaudia, nie bierzemy na ręce. Dobrze. To jest najdziwniejsza króliczyca, jaka ostatnio w naszej klatce zawitała. Wygląda dziwnie, zachowuje się dziwnie i w ogóle jest dziwna. Króliczku, ale będzie się wkurzać, ho. Widzicie, to jest dziwny królik. Ale co ty robisz? Ała, króliku. Czemu ty tutaj kwoczysz, wariacie? Czemu w oczy, wariacie, tutaj kwoczysz? Dawaj jajko. Ma? Pewnie, że ma. Nie ma. Ma. To są sztuczne. Nie, jedno jest. Tak? Bo tam ma 2 sztuczne, to prawda, co Klaudia mówi. O, joko, ładno. Nie ma maluszka. To jest rasa mięsna. Tak, A tak a propos, jak jesteśmy tutaj przy rasie, to warto by było też wspomnieć, że no wiecie, są różne rasy. Są rasy mięsne, futerkowe i mięsno-futerkowe. Więc no musicie się wiedzieć, na to decydujecie przy hodowli, na co chcecie tego królika. My cały czas mówimy o królikach hodowanych na mięso. na mięso. I myślimy, że to Poczekaj, chyba... poczekaj. I dlatego my na przykład w naszej hodowli mamy króliki rasy nowozelandzkiej, kalifornijskiej i mieszane. I miksy. Ale też, dlaczego my mamy miksy? ale też doszły, pamiętaj, trzeba zawsze takiego? tutaj dodać, że mamy też mieszankę krwi w naszych miksach belgijskiego. Tak, olbrzyma. jeszcze jest właśnie i belgijski olbrzym i jeszcze mamy mieszankę krwi, też zapomniałeś, ten Francuza. Francuza, tak. Ale ten Francuz wygląda jak Kalifornia, co nie? Taka... Tak. Tylko, że no, w tym momencie my na przykład nie jesteśmy stricte nastawieni właśnie, żeby rozmnażać je rasowo. My po to mamy taki aż 4 w sumie rasy i to wszystkie pomieszane ze względu właśnie na zdrowotność, bo wszystkie rasy są mięsne, a te pierwsze króliki, o których wspominaliśmy, to one ostały się właśnie sąsiadowi po pomorach i one miały jakby już w sobie zaszczepione, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, gen. Odporności. Odporność, o właśnie, dobrze Marcin wspomniał, odporność, którą no, my sobie bardzo cenimy, bo akurat no, pomory, jeżeli chodzi przy hodowli królików, to jest najgorsze, co może Was spotkać. No i wiele innych jeszcze chorób. Tak, wiele innych. Są delikatnymi odpukać zwierzętami. jeszcze nic nam się takiego nie zdarzyło, więc dlatego uważamy, że po prostu takie miksowanie królików różnych właśnie tych ras, co my mamy tutaj, jest bardzo odpowiednie. I właśnie też tutaj, jak jesteśmy przy rasach, dobrze wspomnieć taką małą charakterystykę tych królików. O, tutaj jest, pokażemy Wam jeszcze raz w zbliżeniu tą naszą króliczycę. Cały czas będziemy ją Wam pokazywać. Dlaczego? Bo ona ma 4 lata. To już jest stary królik. My ją rozmnażamy bardzo rzadko. Samiczki z niej chcemy zachowywać. Widzicie tą największą pannicę tam na końcu. Tak. I to jest właśnie po naszym sąsiedzie. Tak, tak. No, bardzo dobra matka. Tak, tak. Zaraz zgubiłam wątek. Tamten. Klaudia, no jak patrzysz na mnie, to wiesz, Tak. kiedyś bywało tak, że nie jedna gubiła wątek, Oho. jak się przedstawiłem. Aha, właśnie, już wiem, bo mówiliśmy o rasach. Też na przykład króliki Nowozelandy bardzo mają też taką charakterystyczną budowę. Akurat nie ten, bo ten ma za długie uszy. Kalifornię, może przejdziemy tam, pokażemy, one są bardziej takie puszki okrągłe, że te dupcie i przednie, te nie skoczne, tylko te przednie łapki, one mają więcej mięska, są bardziej taka inna budowa, jest też kości w stosunku do takich jest mniej kości w stosunku do mięsa. Mieszanych. I wiecie, możecie patrzeć na jednego i drugiego i patrzeć, ten taki no niby taka kulka, a ten taki ogromny, duży królik, taki bardziej wydłużony, natomiast proporcja mięsa będzie podobna, więc to też no, nie ma co się tak sugerować w tym sensie. No i też ważne jest, żeby wybierać do rozmnażania. Największe.
Największe, najpiękniejsze. Tak, zawsze Tak, takie jak to macie chodzi rodzynka, o czujecie. zdrowotność. Zawsze jak rozmnażamy jakiekolwiek zwierzę, czy mówimy o hodowli Psów. bydła, psów, Czegokolwiek. zawsze wybieramy najzdrowsze, największe, bo to w tym momencie macie gwarancję jakąś większą, że po prostu ten miod, czy to później stado będzie po prostu zdrowsze A i w większe. królikach naprawdę to widać, dlatego że mioty są częste, są szybkie i jakby bardzo łatwo jest zauważyć nasze wybory. Tak, Bo nieraz wybraliśmy źle i tak samo maluchy, bo wydawało nam się, no przecież to maluch urośnie. No właśnie nie urośnie. No jednak Ze nie. słabej matki Tak. absolutnie maluch dobry nie urośnie. To jest taka, Nie piękna, nie ta. ale ta to jest od matki naszej starej, Aha, prawda? Możemy dobrze, też pokazać, no też, no bo dobrze. właśnie chcemy ją zachować. Piękna samiczka, natomiast nie podoba nam się to, że troszeczkę jest taka strachliwa. Nie wiemy dlaczego, taka jest strachliwa. Powolutku dam. Ale widzicie jak ładnie rośnie, ona masz. sobie tutaj żyje. I zawsze jak nas widzi, to tam się chowa w rogu. jakoś tak. Jest bardziej przestraszona niż wszystkie, jakie do tej pory mieliśmy. Nie wiemy czemu. Ale zauważyłeś, jak była ze swoją koleżanką, Było z dobrze. siostrą, było dobrze. Może za długo były razem i się przyzwyczaiła do towarzystwa. Może. Tutaj są właśnie, to jest ten Tak. Francuz. Poczekaj, może otworzę tutaj, żebyście mogli... Pokażemy lepiej- Wam najpierw i później nasz nowy nabytek Wam pokażemy. Tu Cześć. mamy Francuza, to jest oryginał. Pamiętacie, kiedyś taki film popełniliśmy z farmy takiej przemysłowej. I właśnie dostaliśmy tam od Pana te króliczki. Bardzo dobrze się trzymali i on nam służy właśnie za taki rozpłodowy, świeży gen. Tak, ale on jest fajny. On jest fajny. On jest fajny, w miarę spokojny jest. Tak, no, nic nie możemy tak. tego. Życie zostało mu darowane. Dokładnie. Powiemy Wam, że ja osobiście wolę miksy. Wolę miksy, ale może to w tym odcinku nie zdradzę szczegółów dlaczego, to później w następnym wyjaśnimy i no to będzie bardziej takie Chodź, technicznie. pokaż tego nowego naszego nabytka. O. Tutaj to jest też od sąsiada, też nie szczepiona, po jednym wykocie samiczka. Można, sprzedawał właśnie Pan rodzeństwo, znaczy dzieci jej, no i ją, ale ponieważ ona tylko raz była wykocona, już ma to za sobą, pomyśleliśmy, Tak. będzie fajny królik od razu do zapłodnienia, gotowy. Bardzo fajna mamuśka będzie, tak nam się wydaje przynajmniej, duża. A pokazywałeś, że już ta się szykuje? Tak, pokazywałem, Tak, że ta jak się narwane szykuje. ma Tak. futro. No. Zobacz, jak się wzięła od razu do słomy. Królikom dobrze jest podawać i słomę, i siano. Chociaż słomę oczywiście... Siano musi być zawsze, żeby to Siano było zawsze. jasne, a słomę od czasu do czasu. My nie dajemy jakby tak samo często jak siano. O. No ale poczekaj, bo my to tacy niesprawiedliwi jesteśmy. Jedne dostały, a drugie nie. Znaczy ty jesteś niesprawiedliwa, ja jestem sprawiedliwy, bo ciągle patrzę na ciebie. Oj, dobra, pan sprawiedliwy. Wiesz, w przedszkolu mówili na mnie Tomaszku sprawiedliwy, a nie, to chyba był kolega. Ojejcie. I na dole jeszcze. Widzisz, jaka jesteś niesprawiedliwa, Oj, niesprawiedliwa jesteś. dobrze. Tutaj jeszcze gdzieniegdzie są, wiesz, ziarna, to one będą zachwycone. Chociaż, jeszcze jak jesteśmy właśnie przy karmieniu, niestety króliki mają to do siebie, że ten granulat wydziobują pierwsze, jedzą pierwsze. I to, co dookoła Uzależniające jest, to wręcz się to jest. rozsypują. Więc jeżeli nie chcecie, żeby one marnowały, po prostu poczekajcie, aż wszystko zjedzą. To nie ma tak, że po prostu one wybiorą sobie co najlepsze i resztę Wam pozostawią. Trzeba uważać. Trzeba Tak. uważać z karmieniem. Króliki są też takie, no wiecie, specyficzne. Albo dzielić na przykład zamiast, ja robię mieszankę, ale można tak. robić tak, że tylko że my nie mamy czasu na karmienie 2 razy dziennie, dlatego dostałem jednego dnia wszystko.
znaczy rano jest po prostu pełen obchód robiony. Teraz tak, bo wcześniej robiliśmy 2 razy Dwa dziennie. i wtedy można by było mieszać, że osobno dajecie zboża na przykład rano, a wieczorem troszeczkę granulatu. Właśnie nie dajemy też ekstra witamin, dajemy czasami ocet do pojemniczków do picia. Tak. Witamin nie dajemy, bo właśnie dlatego używamy granulatu, aby te wszystkie ewentualne niedowory wynikające z naszego typu karmienia uzupełnić. I powiem Wam, że jak nie dawaliśmy granulatu w ogóle, było znacznie gorszy był przyrost mięśni. Chorować nie chorowały, to trzeba przyznać, ale nie rosły tak fajnie jak tą drobinę, którą dodajemy. No, jak jeszcze raz mówię, na 50 kg dajemy pół worka, czyli to jest 10 kg gdzieś, 10-12 kg granulatu, czyli gdzieś 1/4, 1/5. No latem dodajemy 2 razy dziennie, bo jeszcze trawę tutaj te dostają. No tak, no i prawda? gałązki. Tak, ale to jest nasze, no bo mówisz raz dziennie, ale 2 razy dziennie, bo zielonkę dostają jeszcze. No, zielonki nie liczę jako karmienie, faktycznie, bo zielonki nigdy nie robimy w tym samym czasie, co podstawowe, że tak powiem. No dokładnie, dobra, chyba wszystkie dostały, o ile się nie mylę. No dobrze, i ostatnie dla Ciebie. Dobrze, więc dzisiaj mamy nadzieję, że tak zachęciliśmy Was trochę i naświetliliśmy Wam sytuację, jak to wygląda kwestia ze zdrowym mięsem, generalnie z mięsem. I Klatki zachęcamy właśnie Was do budowy klatek albo kupowania. Wiecie, na OLX-ach ludzie się pozbywają, można kupić nowe. Tak. Jest naprawdę szeroki wybór. Ja myślę, że tak uczciwie, żeby zacząć taką hodowlę przydomową, ja bym raczej nie mniej niż powiedzmy 4 do 6 klatek bym zakupił, tak aby samiec był osobno. Musicie mieć jednego samca, no chyba że macie sąsiada i możecie do niego ganiać, więc on musi być zawsze osobno. Później klatka dla samicy z samcem, no na pewno na sam wykot tej wielkości klatki wystarczają, ja już nie pamiętam jakie one mają rozmiary, natomiast później jak już jest miod i na przykład króliczki już zaczynają wyskakiwać i chodzić i gdzieś tak około 2 miesiąca tu się absolutnie robi za ciasno i one lądują w tych chyba 2 razy większych co najmniej klatkach. Także no w ten sposób musicie myśleć, czyli jedna dla samicy, samca klatka taka, dla samicy klatka, która będzie rodziła. Przy oczywiście zapładnianiu samica zawsze ląduje u samca, nigdy na odwrót i najlepiej na pusty żołądek. Może to potrwać, bo niektóre samice wcale nie są chętne, tak jak tam mówią króliki. Niektóre są, niektóre nie są chętne do kopulowania. Nie wiemy, z czego to wynika. Po 2 miesiącach, powiedzmy, przenosicie do podwójnej takiej klatki, to będzie wasza 3. klatka i tam możecie już je odchowywać. I 4. klatkę bym miał również wielką. I teraz dlaczego wielką? Ponieważ jak osiągną 3 miesiące króliki, chcecie odseparować samce od samic i z matką zostawiacie samicę, a samce lądują do drugiej dużej klatki, co nie? I w tym momencie macie problem załatwiony i tak zawsze możecie sobie mieć tą hodowlę i jakby ją powtarzać. Cykle no musicie sami ustalić, czyli miesiąc, znaczy po zapłodnieniu miesiąc czasu do porodu, po miesiącu do 2 miesiąca z maluchami mała klatka i od 2 miesiąca do 6 miesiąca, czy do czasu uboju 2 duże klatki rozdzielone samce z samicami. No i jak chcecie zrobić coś lepiej, coś łatwiej, no to takie przestawne, jak my mamy na polach, rozumiemy, że to jest bardziej zaawansowane, nie każdy chce to konstruować, nie każdy ma miejsce i bla 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 bla. Ale wystarczą Wam w takim razie 4 klatki, 2 małe i 2 takie podwójne, powiedzmy, albo tak jak my mamy tam. I to jest cały komplet, jaki musicie mieć, żeby coś już z królików mieć i żeby na stół trafiało. Mioty, słuchajcie, różnią się między 6 a 12 nawet sztuk, także popatrzcie za jednym zamachem po pół roku, ile macie mięska. No, ja powiedzmy, że zrobicie w ciągu roku, popatrzcie, hipotetycznie macie już te duże klatki, matka jest z samiczkami w takim odchowalniku dużym i samce osobno. Samce zostawiamy do samego końca osobno i to trzeba też nadzorować, żeby się jakby nie pogryzły, o tym powiemy później. Natomiast samiczkę, matkę możemy z powrotem wyciągnąć do tej pustej klatki malutkiej, znowuż wrzucić do samca i znowuż ona miesiąc sobie czasu czeka i w tym czasie odchowuje do 2 miesiąca małe króliczki. Wtedy te, zanim
zapłodnienie nastąpi i odchów, to jest 3 miesiące mija, te już mają w tym momencie 5 miesięcy. Rozumiecie? I popatrzcie, jak wam się praktycznie zazębia, czyli te idą na ubój, wy maluchy dajecie tu, znowu dzielicie i macie cykle. Jest odpoczynek, jest zapłodnienie i tak dalej, jest mięsko. No, my rozumiemy, że najgorszym problemem jest ubój i o tym będziemy starali się jakby powiedzieć w następnym odcinku. Nie będziemy pokazywać, ale wam powiemy, jak to psychicznie sobie z tym radzić, jak właśnie do tego podejść. Może jakoś na sucho metodę pokażemy, to jeszcze pomyślimy. Dobra, to chyba wszystko, Klaudia, co? Chyba tak. Mamy nadzieję, że to były jakieś takie cenne porady dla Was, wskazówki. Naprawdę zachęcamy, jest to stosunkowo proste. Pomijam cały ten ubój jako strefę psychiczną czy psychologiczną gdzieś w nas samych, bo tak, nie jest to łatwe, tak wiemy, że dużo osób jakby korzysta z usług innych, bo to nie jest przyjemne. Dokładnie. Dobrze, na dzisiaj Wam dziękujemy i widzimy się z Wami w niedzielę na o vlogu. 10:00. Tak jest, na naszym vlogu. Tak, bo te są odcinki piątkowe, może bardziej takie praktyczne. Natomiast jeżeli ktoś by chciał pooglądać sobie trochę więcej z naszego życia, to zapraszamy w niedzielę, bo to jest bardziej takie znaczy nie, bardziej takie... Pierdy. Takie nasze pierdamony. Dobra, do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.